Po raz kolejny witamy Was z nad Bałtyku. Tym razem jesteśmy w Kołobrzegu. Czy przyjeżdża się tutaj tylko do sanatorium oraz po kąpiele morskie i słoneczne? A jaka jest historia tej miejscowości? Co warto tutaj zobaczyć? Przekonajcie się sami, oglądając kolejny odcinek Podróży po Polsce w czasie i przestrzeni. Jesteście gotowi? No to ruszamy. Opowieść o Kołobrzegu moglibyśmy zacząć z pokładu statku, bo to miasto portowe. Moglibyśmy też zacząć od katedry, bo to największa budowla średniowiecznego Kołobrzegu. Albo od plaży, bo to przecież jeden z najpopularniejszych kurortów. My jednak wybraliśmy niewielkie źródełko wody, słonej wody. To właśnie od niej zaczynają się dzieje liczącego ponad 40 000 mieszkańców Kołobrzegu. Już w VIII wieku, w miejscu położonym 3 km od obecnego miasta, na prawym brzegu rzeki Parsenty, istniała osada. To dzisiejsza wieś Budzistowo. Swój rozwój osada zawdzięczała ważeniu soli oraz rybołówstwu. Na jej terenie powstał w połowie IX wieku gród, który dwukrotnie był przyłączany do państwa polskiego. Pierwszy raz za Mieszka I, ponownie w czasach Bolesława Krzywoustego. O tym, jak wyglądał ów gród i jak żyli jego mieszkańcy, można przekonać się, zwiedzając jeden z oddziałów Muzeum Oręża Polskiego, znajdujący się w XIX-wiecznym Pałacu Braunschweigów. Pałac zmieniał wielokrotnie właścicieli, a jego nazwa pochodzi od pierwszego właściciela, handlowca i armatora. Znajdująca się w muzeum makieta pokazuje gród w czasach panowania Bolesława Chrobrego z potężnymi wałami oraz fundamentami katedry, budowanej dla jednego z pierwszych obok Krakowa i Wrocławia polskich biskupstw. Poza makietą kołobrzeskiego grodu, w stylowych wnętrzach pałacu można poznać dzieje Kołobrzegu od czasów prehistorycznych poprzez średniowiecze, a następnie burzliwą epokę, kiedy miasto było twierdzą, a w końcu uzdrowiskiem. Największe wrażenie zrobiła na nas bardzo szczegółowa rekonstrukcja widoku Kołobrzegu i jego portu w XV wieku. To było już zupełnie inne miasto, położone w innym miejscu, bliżej morza. Zostało lokowane w 1255 roku. Opowiemy o nim później. Natomiast dawny słowiański gród, nazywany przez Niemców Altstadt, czyli Stare Miasto, podupadł i w pierwszej połowie XX wieku był niewielką wioską. A co współcześnie robi się z solanką, gdy sól nie jest już tak cenna? Według mieszkańców idealnie nadaje się do na przykład kiszenia ogórków. Do powstania Kołobrzegu, oprócz solanki, przyczynił się także port, dzięki któremu mieszkańcy mogli handlować z innymi miastami wokół Bałtyku, od XIV wieku jako członek Ligi Hanzeatyckiej. Współczesny port w Kołobrzegu jest niedużym portem rybacko-handlowym z mariną dla jachtów, ale posiada też nabrzeże dla statków wycieczkowych. Stąd można wyruszyć w krótki rejs po porcie i wypłynąć po zagłówki falochronu w stronę otwartego morza. Każdy może znaleźć dla siebie typ statku, jaki mu odpowiada. Mogą to być dawne jednostki rybackie, ucharakteryzowane na statek piracki lub na fantazyjną łódź wikingów, ale też dawny okręt torpedowy CZSZ-172 z uzbrojeniem na pokładzie. Jednostka ta ma w swojej historii ciekawy epizod filmowy. Pojawiła się na planie kontynuacji serialu Stawka większa niż życie, w filmie Patryka Wegi Hans Kloss Stawka większa niż śmierć.
My na potrzeby naszego filmu wybraliśmy duży, bardziej stabilny katamaran, czyli dwukadłubowy statek pasażerski Jantar. Na początku rejsu widać po drugiej stronie nieduży, pusty basen portowy. Należy on do polskiej marynarki wojennej. Kiedyś stacjonowały w nim niewielkie jednostki wojenne, w tym wspomniany okręt torpedowy. Obecnie jest to punkt bazowania podlegający komendzie bazy w Świnoujściu. Nawet jeśli basen portu wojennego jest pusty, to w Kołobrzegu nadal można zobaczyć okręty wojenne. Stoją one co prawda na lądzie i służą jako jednostki muzealne w skansenie morskim, ale za to można je zwiedzić także od wewnątrz i zajrzeć do każdego zakamarka. Pierwszym z nich jest ORP Fala. Najpierw okręt patrolowy polskiej marynarki wojennej, a następnie okręt Straży Granicznej. Zwiedzając go wewnątrz, uświadomiliśmy sobie, jak trudna była służba na okręcie, na którym służyło 27 marynarzy i panowała ciasnota. Jeszcze ciekawszym obiektem jest kuter rakietowy ORP Władysławowo. Tu również można zajrzeć do wielu pomieszczeń, jak stanowisko dowodzenia, pomieszczenia załogi, a także z bliska zobaczyć wyrzutnie rakiet. Pomiędzy obiema jednostkami znajduje się wiele elementów uzbrojenia i wyposażenia okrętów, w tym najcenniejsze pamiątki po weteranie bitwy o Atlantyk, niszczycielu ORP Burza. Jednostka ta była od lat 60. okrętem muzeum w Gdyni. Potem zastąpił go ORP Błyskawica, a Burzę zezłomowano. Z pokładu jednostek stojących w skansenie widać dobrze kolejne baseny portowe, do których dopływają statki odbywające rejs po porcie. Pośród 5 basenów portu w Kołobrzegu największy jest basen rybacki. Pomimo ciągłego ograniczania połowów, nadal cumują tu liczne jednostki rybackie. Port rybacki można też odwiedzić od strony lądu. Na terenie tego portu znajduje się lokalne centrum sprzedaży ryb, koło którego stoi bardzo urokliwy pomnik rybaka i rybaczki. Pomnik ten honoruje ciężką pracę rybaków i upamiętnia tych, którzy z morza nie wrócili. Kolejny basen, który widać podczas rejsu, to basen jachtowy. W tym drugim co do wielkości basenie cumują liczne jachty żaglowe i motorowe. Niektóre nowoczesne, inne zachwycają klasyczną sylwetką. Po niektórych jednostkach widać ich dramatyczną przeszłość. Inne przyciągają wzrok oryginalnymi nazwami. W czasie takiego rejsu po porcie jak nasz można czasem spotkać ciekawy statek odwiedzający Kołobrzeg. Tym razem był to ponad 100-letni szkuner kapitan Borchardt ze Szczecina. To najstarszy żaglowiec pływający pod polską banderą. Kto lubi seriale, powinien pamiętać ten piękny żaglowiec z ostatniego sezonu Belfra. Ledwie mijamy kapitana Borcharda, gdy pojawiają się nabrzeża portu towarowego pełne składów drewna. Za nimi wznoszą się 2 zabytkowe elewatory zbożowe z końca lat 20. XX wieku. Po drugiej stronie nasz statek przepływa koło jednostek Straży Granicznej, które tu mają swoją stację, podobnie jak jednostki ratownicze. Jantar powoli zmierza w stronę wyjścia z portu. Po prawej stronie widać jeden z symboli Kołobrzegu – latarnię. Powstała ona dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej, bo od lat 60. XVII wieku, zapalano światło na wieżyczce budynku zarządu portu, a następnie na falochronie. Pierwsza latarnia z prawdziwego zdarzenia powstała w 1899 roku jako wieża nowego budynku stacji dla pilotów. Źródło światła znajdowało się zaledwie 14 metrów nad poziomem morza. 10 lat później powstała nowa, solidniejsza ceglana latarnia ze światłem na wysokości 25 metrów. Przetrwała ona do 1945 roku, kiedy została wysadzona przez niemieckich saperów. Była zbyt dobrym punktem orientacyjnym dla polskich artylerzystów podczas bitwy o Kołobrzeg. Obecna latarnia powstała zaraz po wojnie. Źródło światła znajduje się 36 metrów nad poziomem morza. Mieści się ona na XVIII-wiecznym forcie.
W czasie, gdy kręciliśmy film, latarnia była remontowana i z zewnątrz otoczona rusztowaniami, ale była nadal dostępna dla zwiedzających. Na jej szczycie znajduje się platforma widokowa, z której roztacza się widok na port i morze. Nasz statek powoli opuszcza port i po obu stronach widać sięgające po horyzont plaże. Plaża po lewej stronie to plaża zachodnia, bardziej dzika. Dostęp do niej wiedzie od strony zachodnich peryferii miasta, po drugiej stronie Parsenty. Po prawej stronie widać plażę wschodnią, bardziej zagospodarowaną, z promenadą i molem. Jandar powoli wypływa na otwarte wody Bałtyku. To chwila, by cieszyć się otwartą przestrzenią, powiewem wiatru i oddychać morskim powietrzem pełną piersią. Nadchodzi jednak czas na powrót. Statek zawraca i po kilkunastu minutach wraca do portu, do którego prowadzi wejście pomiędzy dwoma falochronami. Zachodni falochron jest niedostępny dla pieszych, natomiast wschodni jest udostępniony po zakupie biletu i można nim dojść do samego końca i stamtąd obserwować wpływające i wypływające z portu statki. Rejs dobiega końca. Statkiem nie można dotrzeć do centrum miasta, które jest położone w górę rzeki na prawym brzegu Parsenty. Historycznym sercem miasta jest rynek, który powstał w czasie lokacji nowego Kołobrzegu w 1255 roku. Nowe miasto założyli na prawie lubeckim władający tymi ziemiami książę pomorski Warcisław III i biskup kamieński Hermann von Gleichen. Sprowadzeni tu osadnicy z Niemiec, głównie z Lubeki i Greifswaldu, szybko stworzyli konkurencję dla starszego słowiańskiego grodu i doprowadzili do jego upadku. Miasto szybko stało się znaczącym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Z czasów średniowiecza nie zachowało się zbyt wiele do naszych czasów. Poza nieznacznie zmienioną siatką ulic są to liczne budynki, jak XV-wieczny magazyn z restauracją Domek Kata oraz również XV-wieczna kamienica mieszczańskiej rodziny Szlifenów. Niezwykle malowniczy budynek przebudowany w XVI wieku jest rekonstrukcją, gdyż oryginał uległ zniszczeniu w 1945 roku, podobnie jak ponad 90% zabudowy miasta. Wędrując po najstarszych ulicach Kołobrzegu widać, jak wiele domów jest współczesnych. W niektórych miejscach wznoszą się domy z wielkiej płyty z czasów PRL-u, w innych miejscach zieje pustka. Widać na przykład brak jednej z pierzei rynku. Był to wynik bitwy o Kołobrzeg, jaka rozegrała się w marcu 1945 roku. By dowiedzieć się więcej, warto odwiedzić oddział Muzeum Oręża Polskiego o nazwie Dzieje Oręża Polskiego. Prezentowane są tu bardzo bogate zbiory ubiorów i mundurów polskich od czasów średniowiecza po czasy współczesne. Prawdziwą perełką zbiorów jest oryginalna maszyna kodująca Enigma, a także sprzęt walczących stron, zachowane w całości lub fragmentach samoloty alianckie i niemieckie, a w części plenerowej pojazdy bojowe, jak słynny sowiecki czołg T-34, działa samobieżne, wozy opancerzone, armaty, a także betonowe schrony. Część prezentowanego sprzętu należy do rodzajów broni użytych w marcu 1945 roku podczas zajmowania Kołobrzegu przez Armię Czerwoną i Wojsko Polskie. 3000 niemiecki garnizon bronił miasta przez 2 tygodnie. Zacięte walki trwały o niemal każdy budynek. 18 marca 1945 roku miasto zdobyły oddziały I Armii Wojska Polskiego i I Frontu Białoruskiego. Ostatnim punktem oporu był Fort Ujście, na którym po wojnie stanęła obecna latarnia. Tutaj też miały miejsce zaślubiny z morzem, czyli świętowanie odzyskania przez Polskę dostępu do morza. Wydarzenie to upamiętnia pobliski pomnik z lat 60.
Ceną ciężkich walk o Kołobrzeg było poważne zniszczenie miasta, które po wojnie tylko w niewielkim stopniu zostało odbudowane. O tym, jak za sprawą wojny zmieniło się miasto, przekonacie się podczas naszej kolejnej podróży w czasie i przestrzeni. Pokażemy Wam portrety dawnych mieszkańców i gości oraz widoki Kołobrzegu. Na tę podróż zapraszamy z ulicy Spacerowej, dawnej Promenade, gdzie swój zakład w drugiej połowie XIX wieku miał Friedrich Fischer. Samo miejsce też wygląda już inaczej. Budynek, który mieścił atelier, już nie istnieje. W krajobrazie Kołobrzegu pozostała na szczęście jedna z najcenniejszych budowli – Bazylika konkatedralna w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To jeden z najwspanialszych przykładów popularnych na Pomorzu kościołów halowych z jednonawowym prezbiterium i monumentalnym masywem wieżowym. Powstała ona na początku XIV wieku na miejscu wcześniejszego kościoła świętego Mikołaja. Była rozbudowywana przez kolejne 2 stulecia. Pod koniec XV wieku połączono obie wieże w jeden masywny blok poprzez zamurowanie przerwy pomiędzy nimi. Miejsce na budowę nie było idealne. Między innymi na skutek osiadania gruntu część kolumn we wnętrzu jest krzywa. Ich pochylenie zwiększyło się w wyniku działań wojennych. Los nie oszczędzał kołobrzeskiej fary. Podczas kolejnych wojen kościół był niszczony, między innymi w XVIII wieku runęła część sklepienia, ale za każdym razem kościół ten, należący od XVI wieku do ewangelików, był odbudowywany. Najgorsze nadeszło w 1945 roku. Podczas ostrzału przez artylerię radziecką został w dużym stopniu zniszczony. Po wojnie zamierzano kościół rozebrać, ale w 1957 roku został przekazany Kościołowi katolickiemu i na jego potrzeby odbudowano prezbiterium. W pozostałej, nieodbudowanej części od lat 60. XX wieku do początku lat 70. XX wieku urządzono Muzeum Oręża Polskiego. W nawie głównej eksponowano ciężki sprzęt wojskowy. W 1974 roku muzeum uzyskało nową siedzibę, a cały kościół został oddany na miejsce kultu. Pomimo ogromu zniszczeń, wewnątrz zachowało się kilka niezwykłych dzieł sztuki i rzemiosła. Ocalały 3 spośród 22 oryginalnych gotyckich ołtarzy. Ale przede wszystkim jest to jedyny w Polsce i jeden z 5 zachowanych w świecie gotyckich kandelabrów. 7-ramienny świecznik powstał w 1327 roku. W odróżnieniu od żydowskich 7-ramiennych menor nie jest wykonany ze złota, ale z brązu i składa się z kilku części, a nie jednego kawałka metalu. 7 świec na świeczniku symbolizuje 7 darów Ducha Świętego. Przetrwał on wojnę rozmontowany na części, a następnie został uratowany ze złomowiska. Nieopodal świecznika eksponowane są niewielkie, lecz niezwykle piękne XV-wieczne stale członków Rady Miejskiej. Ich bogate zdobienia
świadczą o zasobności ówczesnych mieszczan Kołobrzegu. W prezbiterium znajdują się stalle kapituły. Powstały około 1340 roku i są najstarszymi zachowanymi w Polsce. Jednym z najpiękniejszych dzieł sztuki w świątyni jest XVI-wieczny świecznik, zwany koroną szlifenów. Na północno-wschodnim filarze korpusu nawowego zachowała się gotycka polichromia z przedstawieniem Madonny z Dzieciątkiem. W północnej nawie wewnętrznej malowidło pary panien mądrych i głupich. II wojna światowa, podczas której tak bardzo ucierpiała Bazylika Konkatedralna, nie była jedynym konfliktem militarnym, za sprawą którego miasto straciło cenne budowle. XIV-wieczny ratusz kołobrzeski został zniszczony podczas oblężenia miasta na początku XIX wieku przez wojska napoleońskie. Na jego miejscu w latach 30. XIX wieku powstał nowy neogotycki budynek, stylizowany na zamek z wieżyczkami. Budowla ta miała więcej szczęścia od swojego poprzednika, gdyż przetrwała bez większych zniszczeń walki o miasto w 1945 roku. Przed kolejnymi zagrożeniami mieszkańcy próbowali się chronić, wznosząc fortyfikacje. W połowie XIV wieku, gdy Kołobrzeg stał się bogatym miastem, wały ziemne zostały zastąpione liczącymi ponad 1,5 kilometra murami z 3 bramami, 4 furtami wodnymi i licznymi basztami. Gdy w XVII wieku wybuchła w Europie wojna 30-letnia, średniowieczne mury nie mogły skutecznie bronić miasta. Najpierw Kołobrzeg z całym Pomorzem zajęły wojska cesarskie, a następnie miasto zdobyły wojska szwedzkie. To inżynierowie tych armii zaczęli wznosić pierwsze nowożytne fortyfikacje, aby zastąpić te średniowieczne. Niepotrzebne już mury były stopniowo rozbierane i do dziś zachowały się jedynie 2 baszty. XV-wieczna baszta lądowa z malowniczymi lizenami, czyli wnękami na elewacji, oraz fragmentarycznie zachowana baszta więzienna z XIV wieku. Fortyfikacje, które zastąpiły średniowieczne mury, stały się zalążkiem twierdzy Kołobrzeg, twierdzy Kolberg, która powstała po przejęciu miasta przez Brandenburgię. Tutaj powstała jedna z pierwszych szkół wojskowych w Europie – Akademia Rycerska, której budynek zachował się po dziś dzień. Po utworzeniu w 1701 roku Królestwa Prus, w skład którego weszła Brandenburgia, kołobrzeska twierdza stała się jedną z najważniejszych twierdz nowo powstałego państwa. Z tego powodu była oblegana w czasie wojny siedmioletniej przez armię rosyjską. W myśl znanego powiedzenia „do 3 razy sztuka” została zajęta dopiero podczas trzeciego oblężenia w grudniu 1761 roku. Co się udało Rosjanom, nie udało się wojskom napoleońskim w 1807 roku. Pomimo zaciekłych ataków przez oddziały francuskie, saskie, wiertemberskie, włoskie oraz polskie, twierdza przez 2 tygodnie nie została zdobyta. 65 lat po tych wydarzeniach twierdza została zlikwidowana, obiekty ją tworzące z czasem wyburzano. Nie wszystkie. Do naszych czasów na terenie miasta zachowało się całkiem sporo. Jednym z lepiej zachowanych obiektów jest XVIII-wieczny Fort Münde, czyli Fort Ujście, który bronił wejścia do portu. To 3-kondygnacyjna ceglana rotunda, na której obecnie wznosi się latarnia. Z tego samego okresu pochodzi 5-boczna reduta Morast, bagienna. W 1945 roku był to jeden z ostatnich punktów niemieckiej obrony. Obecnie obiekt można obejść pomostami, do których przycumowane są jachty. Do dobrze zachowanych obiektów fortecznych należy też młodsza od reduty Morast XIX-wieczna reduta solna. Jest jeszcze wiele innych budowli zachowanych we fragmentach. Jest to m.in. unikalny Batardo, czyli most obronny, bezmyślnie zniszczony pod koniec lat 80. XX wieku, a także Wilczy Szaniec.
Ten ostatni nie należy mylić ze słynną kwaterą wodza III Rzeszy w Kętrzynie o takiej samej nazwie. To XIX-wieczna konstrukcja, na której w latach 20. XX wieku wzniesiono amfiteatr. Amfiteatr ten stał się znany w całej Polsce w czasach PRL-u. To był organizowany Festiwal Piosenki Żołnierskiej. Obecnie jest wykorzystywany do organizacji koncertów i różnych wydarzeń kulturalnych. Co najmniej jeszcze jeden obiekt zasługuje na uwagę. To szaniec Waldenfelsa, zwany współcześnie Kamiennym Szańcem. Powstał on w latach 30. XIX wieku nad brzegiem morza. Był wykorzystywany krótko, do czasu likwidacji twierdzy 40 lat później. Częściowo rozebrany szaniec stał się ulubionym celem spacerowiczów. Kołobrzeg w tym czasie stawał się kurortem. Była to zasługa pruskiego urzędnika celnego z Poznania, Hansa von Helda, który w 1802 roku został skazany na 1,5-roczny pobyt w twierdzy. Podczas tego pobytu Held napisał książkę o walorach kąpieliskowych Kołobrzegu, popularyzując to miejsce. Rok później u ujścia Parsenty powstał pierwszy zakład kąpieli morskich. Oczywiście panie i panowie mieli osobne budynki kąpielowe. Ale na początku XX wieku powstał nowy obiekt dla rodzin, mężczyzn, kobiet i dzieci. Budynek ten, odbudowany po pożarze w latach 20. XX wieku, przetrwał wojnę i służył nadal pod nazwą Morskie Oko. W połowie lat 90. został częściowo rozebrany. Zachowane zostało tylko wschodnie skrzydło. Obecnie to opuszczona, częściowo zasypana przez piaski budowla, która grozi zawaleniem. W szybko rozwijającym się w XIX wieku kołobrzeskim kurorcie kąpiele morskie zostały wzbogacone o kąpiele solankowe i borowinowe. Powstała dzielnica uzdrowiskowa z pensjonatami, hotelami czy zakładami przyrodoleczniczymi. Najbardziej okazałym obiektem było otwarte w 1899 roku sanatorium Strandschloss, czyli zamek plażowy. Nazwa nieco myląca. Nie każdy obiekt nazywający się zamkiem jest nim naprawdę. Do dalszego rozwoju kąpieliska przyczyniło się doprowadzenie połączenia kolejowego. Chętnie przyjeżdżali tu także Polacy z Wielkopolski i z ziem zaboru rosyjskiego. Obie wojny światowe nie sprzyjały rozwojowi uzdrowiska. W czasie I wojny światowej Kołobrzeg został zamieniony w wielki wojskowy lazaret, a walki pod koniec II wojny światowej doprowadziły do zniszczenia 85% obiektów, w tym Strandschlossu. Obecnie na jego miejscu wznosi się sanatorium Bałtyk. Powstało ono w wyniku decyzji władz PRL-u w latach 60. XX wieku o przywróceniu miastu funkcji uzdrowiskowej. Jeszcze w latach 40. rozważano stworzenie z Kołobrzegu miasta zamkniętego. Ostatecznie dla Sowietów stworzono eksterytorialne enklawy, które ostatni żołnierze opuścili w 1992 roku. Współcześnie spółka Skarbu Państwa zarządza uzdrowiskiem składającym się z 24 zakładów leczniczych z miejscami dla około 7 000 kuracjuszy. W Kołobrzegu leczy się choroby układu oddechowego, krążenia, choroby cukrzycy i tarczycy, w przypadku dzieci także astmy. Kuracjusze chętnie korzystają ze spacerów. W mieście jest dużo obszarów zielonych, są liczne parki. Jednym z nich jest park teatralny. Spacerując po nim, warto zwrócić uwagę na pozostałości kamiennych alejek. Prowadziły one kiedyś do drewnianego budynku teatru, który stał w środku parku do 1945 roku, kiedy został zniszczony. Niedaleko parku znajduje się niezwykła i unikalna konstrukcja z roślin. To zrewitalizowany XIX-wieczny grabowy bindaż, zwany też chłodnikiem. Składa się on ze 101 starych i 176 młodych drzew, ukształtowanych na specjalnej konstrukcji w formie roślinnego sklepienia.
Jednym z największych parków, składających się z 2 części, jest zabytkowy park imienia Stefana Żeromskiego, który przylega do spacerowego bulwaru biegnącego wzdłuż plaży. Spacerując po bulwarze, poza spacerowiczami i wiecznie głodnymi mewami, można spotkać Mariany, czyli uczłowieczone figurki mew. Pojawiły się one w Kołobrzegu w 2019 roku. Inspiracją były dzieła lokalnego grafika Dariusza Jakubowskiego. Mariany można spotkać wszędzie, nad morzem, ale i w centrum miasta. Są wśród nich m.in. Marian Skater, Marian Plażowicz, ratownik, pirat, pływak, koszykarz itd. Kto jednak woli odgwarnego nadmorskiego bulwaru zaciszne miejsce, może udać się pieszo lub rowerem promenadą wzdłuż plaży do Ekoparku Wschodniego. Ma on obszar ponad 380 hektarów. Jego zasadniczym elementem jest słonawe torfowisko zwane Solnym Bagnem. Od morza oddzielają go jedynie wydmy, czasem tak wąskie, że promenada biegnie po specjalnych pomostach. Najciekawszy jest spacer groblą, skąd można obserwować wiele gatunków ptaków, takich jak czapla, kormoran, perkos lub łabędzie nieme, a także bogatą roślinność. Ale pobyt w Kołobrzegu to przede wszystkim wyprawa na plażę. Latem, aby się opalać i kąpać, jesienią i zimą, aby pospacerować. Spójrzcie, jak przedwojenni plażowicze chronili się przed wiatrem. Coś wam to przypomina? Jesienią pozostają kosze, osłaniające przed chłodnym wiatrem. Poszliśmy także na długie na 220 metrów żelbetowe molo. Powstało ono w 1971 roku na miejscu znacznie krótszego XIX-wiecznego drewnianego pomostu zniszczonego pod koniec wojny. Tu jeszcze silniej przeżywa się kontakt z morzem. Na krańcu mola, gdy wieje silniejszy wiatr, fale rozbijają się, mieniąc się barwami tęczy. Kto nie lubi wiatru, może skorzystać z kawiarni, osłoniętych od strony morza. Dzień dobiega kresu. Nasz pobyt w Kołobrzegu także, ale dla takich chwil jak ta chce się powracać na kołobrzeską plażę i wędrować bez końca. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał. Możesz również włączyć dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Szczęśliwego Nowego Roku!